Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego filmu będzie manewr Dix-Hallpike'a. Manewr Dix-Hallpike'a jest to podstawowy manewr diagnostyczny służący do diagnostyki łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy pochodzących z kanałów tylnych oraz przednich. Żeby wykonać manewr Dix-Hallpike'a potrzebujemy kozetki bądź leżanki lekarskiej. Chory musi siedzieć w ten sposób, żeby po położeniu się głowa wystawała poza krawędź leżanki, ponieważ tą głową będziemy później skręcać w jedną i w drugą stronę. Trzeba też uprzedzić pacjenta, żeby trzymał cały czas szeroko otwarte oczy. To jest bardzo ważne, ponieważ musimy obserwować gałki oczne, określić, jaki ewentualnie wystąpi oczopląs, jego kierunek, natężenie. Dlatego chory musi mieć cały czas najlepiej szeroko otwarte oczy. W praktyce bywa różnie, ponieważ pacjent, mimo że wie o tym, że musi mieć otwarte oczy, to i tak czasami odruchowo te oczy zamyka, zwłaszcza jeśli pojawią się zawroty głowy. Te zawroty głowy potrafią być nieraz bardzo silne i chory nieraz bardzo to przeżywa. Może wystąpić nawet jakaś reakcja lękowa, mogą wystąpić nudności i wymioty. Dlatego te zawroty w łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy, mimo że nazwa sugeruje, że zawroty są łagodne, potrafią być nieraz bardzo silne. Dobrze, czyli osoba badająca, czyli lekarz, musi stanąć za pacjentem w ten sposób. Trzeba chwycić głowę pacjenta oburącz i skręcić na przykład w stronę prawą o 45 stopni. Czy ma znaczenie, od której strony zaczniemy? Nie, w sumie nie ma. Generalnie większość chyba społeczeństwa śpi na prawym boku, więc statystycznie wydaje się, że zawroty czy łagodne napadowe położenia zawrotów głowy z kanałów tylnych mogą pochodzić częściej ze strony prawej, aczkolwiek nie zawsze tak jest. Dlatego w sumie od której strony zaczniemy, nie ma to większego znaczenia. W tym wypadku zaczniemy od strony prawej i chorego kładziemy na plecy szybkim, takim zdecydowanym ruchem. O! I głowa jest teraz wygięta do tyłu. Znajduje się lekko poniżej poziomu leżanki. Obserwujemy gałki oczne, sprawdzamy, czy wystąpi oczopląs, czy wystąpią zawroty głowy. OK. I załóżmy, że nic się nie pojawia. Głowę prostujemy i chory siada z powrotem do pozycji wyjściowej. Dobrze. No i teraz musimy zbadać stronę lewą. Analogicznie chwytamy głowę oburącz, skręcamy w lewą stronę 45 stopni i kładziemy chorego na plecach. W ten sposób głowa jest odgięta do tyłu, nieco poniżej poziomu leżanki. To wygięcie jest bardzo ważne, za chwilę powiem dlaczego. W tej pozycji chory spędza chwilę, obserwujemy, czy wystąpi oczopląs, czy wystąpią zawroty głowy. Trzeba pamiętać, że zazwyczaj jest jakiś okres utajenia, trwa kilkanaście sekund, może kilka bądź kilkanaście sekund, zanim wystąpią objawy. Na tego chwilę trzeba poczekać. Dobrze, załóżmy, że wystąpiły jakieś zawroty głowy czy oczopląs. Musimy wtedy poczekać, aż całkowicie ustąpią. Głowę prostujemy i chory siada z powrotem. Dobrze, a teraz omówimy sobie na modelu diagnostycznym, jak działa manewr Dix-Hallpike'a i jak możemy zdiagnozować poszczególne sytuacje kliniczne. Tak jak powiedziałem, w manewrze Dix-Hallpike'a diagnozujemy kanały tylne, czyli kanał tylny prawy, kanał tylny lewy oraz kanały przednie, kanał przedni prawy, kanał przedni lewy. Jeśli skręcimy chorego na przykład w prawą stronę, to badamy kanał półkolisty tylny prawy, no i teoretycznie przedni lewy. O kanałach przednich za chwilę powiem. Na razie skupimy się na kanałach tylnych. Kanał tylny będzie w płaszczyźnie ruchu. I teraz tak, jeśli odchylimy pacjenta do tyłu, to widzimy, że otolity spłyną do najniższej części kanału w tej pozycji. I
jeśli są otolity, i to spowoduje, że dojdzie do odampułkowego przepływu endolimfy w kanale półkulistym tylnym. Jak wiemy z drugiego prawa Evalda, odampułkowy ruch endolimfy w kanale półkulistym tylnym oznacza pobudzenie, czyli kanał tylny będzie pobudzony, endolimfa będzie płynęła w tą stronę, będzie płynęła do góry, czyli zgodnie z kolei z pierwszym prawem Evalda ruch endolimfy oznacza ruch wolnej fazy oczopląsu, czyli szybka faza oczopląsu jako taka odruchowa reakcja mięśniowa będzie biła w stronę przeciwną, czyli będzie biła do podłogi, czyli będziemy mieli oczopląs, klasyczny oczopląs geotropowy. Będzie miał on dosyć zdecydowanie silne, duże nasilenie. Takie zjawisko ma miejsce w przypadku kanalolitiazis, czyli w przypadku, kiedy otolity pływają luzem tutaj w tej części kanału. Natomiast w przypadku cupulolitiazis, sytuacja będzie podobna, ponieważ cupulolitiazis, czyli otolity, które są wybite w osklepek kanału półkulistego tylnego, spowodują, że w takiej pozycji one odchylą się siłą ciężkości, czyli siłą grawitacji również ku dołowi, czyli kierunek przepływu otolitów i endolimfów będzie taki sam, czyli w tą stronę, czyli do góry. Ruch odampułkowy to jest w kanale półkulistym tylnym pobudzenie. Kierunek wolnej fazy oczopląsu do góry, a kierunek szybkiej fazy oczopląsu w stronę przeciwną, czyli do podłogi, czyli w zajęciu kanału tylnego, zarówno w mechanizmie kanalo, jak i cupulolitiazis, będziemy mieli oczopląs geotropowy, silny oczopląs geotropowy do ziemi. A u pacjenta leżącego będzie to oczopląs w kierunku górnej powieki. Czyli reasumując, w przypadku zajęcia kanałów półkulistych tylnych będziemy mieli silny oczopląs geotropowy, zarówno w mechanizmie kanalolitiazis, jak i cupulolitiazis, skierowany fazą szybką do podłogi, a u pacjenta leżącego skierowany do górnej powieki. No a teraz w przypadku kanałów przednich sytuacja wygląda w ten sposób, że teoretycznie jeśli skręcimy chorego w prawą stronę i przechylimy do tyłu, to powinniśmy wzbudzić kanał półkulisty przedni lewy. Niemniej jednak w przypadku kanałów półkulistych przednich sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana, ponieważ te kanały są położone bliżej siebie, są bardziej równolegle niż kanały tylne. I w związku z tym, niezależnie czy otolity są w kanale półkulistym przednim lewym czy prawym, to tak naprawdę oczopląs uzyskamy po obu stronach, zarówno po stronie prawej, jak i po stronie lewej. Dlatego w przypadku kanałów półkulistych przednich trudno jest tak naprawdę poznać, która strona jest zajęta. Przypomnę, w kanałach półkulistych tylnych oczopląs wystąpi tylko po stronie zajętego ucha, czyli jeśli są otolity w kanale półkulistym tylnym prawym, to po stronie prawej, a jeśli są w kanale półkulistym tylnym lewym, to po stronie lewej. Jeśli chorego do tyłu, to otolity i endolimfa spłyną siłą ciężkości w dół, czyli to będzie kierunek przepływu endolimfy i otolitów, czyli jednocześnie kierunek wolnej fazy oczopląsu, a jak wiemy z pierwszego prawa Evalda ruch endolimfy to jest taki sam jak ruch wolnej fazy oczopląsu, czyli ruch szybkiej fazy oczopląsu jako reakcja mięśniowa będzie skierowany do góry, czyli będzie do góry, a u pacjenta leżącego będzie skierowany do dolnej powieki. I to jest podstawowa cecha różnicująca obecność otolitów w kanałach tylnych i przednich, czyli kierunek oczopląsu w przypadku, przypomnę jeszcze raz dla podsumowania, w przypadku kanałów tylnych oczopląs będzie skierowany do ziemi, będzie oczopląs geotropowy, a u pacjenta leżącego do górnej powieki, a w przypadku zajęcia kanałów przednich będzie skierowany do góry, będzie ageotropowy, a u pacjenta leżącego będzie skierowany do dolnej powieki. To jest jedna różnica. Teraz jeszcze druga taka dosyć istotna różnica w przypadku zajęcia kanałów tylnych. Oczopląs będzie taki bardziej pionowo-obrotowy, czyli będzie miał tą komponentę taką silną obrotową. Ta komponenta obrotowa będzie bardziej zaznaczona w uchu po stronie zajętego ucha, czyli po stronie ipsilateralnej, czyli na przykład jeśli zajęty jest kanał prawy, to po stronie prawej. W przypadku kanałów
przednich ten oczopląs jest bardziej taki bardziej pionowy. Tej fazy obrotowej prawie w ogóle nie ma. Dobrze. Trzeba jeszcze wspomnieć o różnicy, która może wystąpić między mechanizmem kupolu lithiasis a kanału lithiasis w przypadku kanałów tylnych lub przednich. Mianowicie w przypadku kupolu lithiasis czas utajenia, czyli czas jakby od momentu przewrócenia pacjenta na plecy i jakby ustawienia chorego we właściwej pozycji do momentu wystąpienia objawów jest krótszy i później trwa bardzo długo, trudniej wygasa, jest taki bardziej uporczywy. W przypadku zjawiska kanału lithiasis czas utajenia jest dłuższy, natomiast czas trwania samego oczopląsu jest krótszy, on szybciej wygasa. Następnym krokiem, oczywiście po wykonaniu manewru Dix-Hotajko będą manewry lecznicze, manewr Epley'a, manewr Zemonta oraz manewry na kanały przednie, czyli manewr Head-Hanging maneuver, które omówimy sobie w następnym filmie. Myślę, że to wszystko na temat manewru Dix-Hotajka. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.